Zawsze chętnie jeżdżę na zawody kołowe mojego koła 29 w Kobyłce. Bardzo serdecznie Was zapraszam na film z łowiska Halinów. Trzeba przygotować towar do łowienia. Tutaj mam ciemny pelet, ciemny Alert Classic. Już go nawilżyłem w domu, więc tutaj tylko wsypałem go do miski i dodałem odrobinę suchego do peletu do tego, więc to już jest praktycznie gotowe do łowienia, ale trzeba przygotować zanętę. W domu odmierzyłem sobie 3/4 litra zanęty, nowej zanęty Sonubites Hemp and Gingerbread. Jeszcze nigdy jej nie używałem, ale pomyślałem, że spróbuję. Także ćwiartkę wody do tego dodam. Ćwiartka wody to jest taki kubeczek. Więc ten kubek dodaję tutaj na raz. I mam nadzieję, że to będzie miało dobrą konsystencję. Tak jak powiedziałem, nigdy wcześniej nie używałem tej zanęty. Ale widzę, że ma takie fajne, grube frakcje, które z pewnością wciągną wodę i zanęta, myślę, że po jakichś 15 minutach czy 20 będzie gotowa do przetarcia przez sito. Ciekawy zapach ma ta zanęta, bo taki jest. Konopie dla mnie są słabo wyczuwalne. Ten piernik to taki bardziej, bym powiedział, jakiś ziołowy aromat. No i gdzieś tam delikatnie w tle jest jakaś taka nutka mączki rybnej. Ciekawe, co to z tego będzie. Muszę odzyskać pojemniki, bo nie zabrałem ze sobą wiaderek, tylko miski. Także ten pelet już jest gotowy, przysypię go do docelowego pojemnika. To jest zanęta, którą będę chciał używać do podajnika. Zobaczymy, jaką ona będzie miała konsystencję. Ale przygotuję też jeszcze inną zanętę. Super Crush Green. Zrobię pół paczki, dosyć dużo. Ale to będzie zanęta, którą będę chciał podać blisko brzegu, gdzieś jakąś taką plamę, chmurę zrobić, żeby może zwabić w końcówce jakąś dużą rybę. Nie odmierzałem wcześniej objętości tej zanęty, także leję tą wodę na oko. To jest zanęta, która bazuje na pelecie Expander, więc raczej powinna przyjąć bardzo dużo wody. No dobra, to musi troszkę popracować, wciągnąć wodę. Myślę, że za jakieś 10 minut będzie gotowa do przetarcia. Przygotuję też jasny pelet. Pelet Banoffee Sticky na taką paczkę. Na opakowaniu jest napisane, że na taką paczkę trzeba dodać 150 ml wody. To jest kubek 125, więc taki kubek plus jeszcze troszkę i to powinna być wystarczająca ilość. Te pelety sticky ja lubię nawilżać w misce, w jakimś takim naczyniu, które ma dosyć szerokie, płaskie dno, żeby jak najcieńsza warstwa tego peletu została utworzona. Pelet sticky też ma taką fajną strukturę, fajny kolor, bo to jest taki jasny pelet z jakimiś takimi żółtymi cząstkami. Akurat ten Banoffee. No i ma oczywiście zapach Banoffee. To też potrzebuje 15 minut. Myślę, żeby było gotowe do użycia. Na komercji oczywiście niezbędne są też pelety i kukurydza, więc mam ze sobą pelet 6 mm. Ten pelet będę podawał no tak jak proca niesie, myślę, że koło tam, nie wiem, 13-15 metra. Więc tym będę nęcił z procy. Tutaj mam takie cząstki też tego peletu i czerwone, ale więcej jest tych jasnych, więc ten pelet też będę wykorzystywał jako przynęta haczykowa, więc w gumkę będę wkładał i zobaczymy, czy ryby na to będą reagować. Być może nie będzie takiej potrzeby, będą reagować na waftersa, ale jeśli nie, to chętnie wykorzystam ten pelet. Pelet sticky, jak właśnie tu mam tą miskę dosyć szeroką, ale nie jest bardzo szeroka, więc
Też co jakiś czas lubię to wymieszać, żeby tą wilgoć z dna podciągnąć w wyższe warstwy tego peletu, żeby on był równomiernie nawilżony, ale on już zaczyna łapać swoją taką fajną strukturę. Jeszcze jest za mokry, ale myślę, że za 5 minut będzie idealny. Także świetny pelet do łowienia na metodę i bardzo łatwy w przygotowaniu. Zanęta Super Crash Green. Postawa, nie wiem, 5 minut i ona już jest gotowa do przetarcia. Także zaraz to zrobię i kolejny pojemniczek będę miał gotowy. Lubię przecierać zanęty takie metodowe na drobnym sitku 3 mm. Te zanęty mają wtedy taką bardzo fajną strukturę, bardzo ładnie się obsypują w koszyczku. Chociaż ta zanęta, no pewnie też wykorzystam ją w koszyczku. Zobaczę, co się będzie działo. Na pewno ma inną charakterystykę, inny zapach jak ta zanęta, o której wcześniej wspomniałem. Więc jeśli tamta nie będzie dawać rady, to będę się posiłkował, bo to jest sprawdzona, dobra zanęta Sonobites. Po przetarciu spodziewam się, że tam będzie taki bardzo puszysty, miękki miks zanętowy w kolorze zielonym. No, nie pomyliłem się. Piękna zanęta. Ojejku, jak przyjemnie to wziąć do ręki. Jednolita taka drobna konsystencja. Piękna. Tutaj jest hemp and gingerbread, ta zanęta, ale ona jeszcze jest dosyć wilgotna. Mam nadzieję, że nie przewaliłem z wodą. Na razie jest bardziej wilgotna od tamtej, ale spodziewam się, że nabierze dobrej konsystencji. Teraz według mnie jest za mokra do podajnika i nie nadaje się. Ale do zawodów jeszcze jest 1,5 godziny, więc myślę, że przez ten czas spokojnie dojdzie i będzie miała dobrą konsystencję. Później Wam jeszcze pokażę przed samym wędkowaniem, do jakiej konsystencji ona dojdzie, ta zanęta. Jest chyba trochę klejących cząstek, bo widzę, że się te cząstki tak zrolowały. Wyrzucę je, a resztę wykorzystam. Też ma ładną konsystencję. Ona grubsze, widzę, czuję te grubsze cząstki pod ręką. No i jest bardziej wilgotna jak ta poprzednia zanęta. Pięknie pachnie, pięknie pachnie. Ciekawy jestem reakcji ryb na tą zanętę. Zawody kołowe, więc to jest dobra okazja, żeby sprawdzać różne nowości. Zobaczcie, jest bardzo niski poziom wody, więc będę swoje stanowisko ustawiał w wodzie. Co prawda nie zabrałem kaloszy, ale ustawię sobie tak, żeby siatka była w wodzie. To jest priorytet dla mnie. No i żebym mógł wygodnie tutaj holować ryby. Na łowiskach komercyjnych, na zawodach praktycznie zawsze rozkładam 2 siatki. Chodzi o to, że często trafiają się obfite połowy. Tych ryb jest dosyć dużo. Więc dobrze, żeby te ryby miały przestrzeń do pływania w siatce, żeby to nie było tak, że będą te ryby wszystkie w jednej siatce pływać. Mam nadzieję, że ten połów mój będzie na tyle duży, że to będzie uzasadnione użycie 2 siatek. Jedną siatkę rzucam na prawą stronę, drugą chciałem tak na lewo, ale może też tutaj wzdłuż wrzucę, a tutaj sobie właśnie zrobię to miejsce, żeby łowić przy brzegu. O, tu jest kawałek wody. Tu jest wystarczająca głębokość, żeby łowić przy brzegu, naprawdę. Więc myślę, że sobie tutaj takie miejsce zrobię do łowienia na tak zwany margin. Także drugą siatkę też wzdłuż tutaj rzucę. Bo nawet to sobie jakoś tam uniosę wyżej, żeby to wejście do siatki było na wyższym poziomie, żeby żadnej rybie nie przyszło do głowy, żeby wyskoczyć mi z tej siatki. No dobra, jakoś sobie poradzę. Też przygotuję 2 siatki do podbieraka. Nie wiem do końca, jakie ryby tutaj są, więc jedną siatkę taką dosyć niedużą. Myślę, że do, nie wiem, 5 kg podbiorę karpia, natomiast tą siatkę też przygotuję taką większą. Jakby się trafił jakiś większy karp, to spokojnie to zmieszczę. Więc to jest taka rezerwowa siatka. No, baza już wygląda dużo lepiej. Już można powiedzieć, że jest gotowa do zagospodarowania.
Także zobaczcie, cały towar już mam gotowy. Ten pellet sticky, on już jest gotowy. Nawet jeszcze odrobina wody mu nie zaszkodzi, ale ja tą odrobinę wody to będę dodawał później. To jest taki pellet, przez to, że go się przygotowuje, powiedzmy taką gotową porcją wody na paczkę 150 ml. Nie jest to duża ilość, ale ten pellet dosyć szybko to wchłania. Uaktywnia się ten klejący składnik, no i pellet ma fajne właściwości, dobrze zachowuje się w koszyku. Natomiast cały czas ta jego struktura jest taka, że on w środku jest bardzo twardy. To nie jest gąbczasty pellet, on jest twardy w środku, więc cały czas przyjmuje wilgoć, cały czas ją chłonie do wewnątrz i no, mamy takie wrażenie, że on wysycha. I wystarczy tylko tutaj troszeczkę wody, dosłownie zwilżyć rękę wodą. To może pokażę. O, taką wilgotną ręką przemieszać ten pellet i on już ma lepsze właściwości. I co jakiś czas w czasie łowienia trzeba po prostu to zrobić, żeby miał dobrą konsystencję do podajnika. Ok. Także to jest mój zapas na dzisiaj. Pelety, zanęty, kukurydza. Zanętę jeszcze tu postawię sobie. O. Także mam już półkę przygotowaną, może nawet tak. Tu będę miał roboczy pojemniczek, w którym będę sobie, nie wiem, mieszał zanętę z peletem lub no, trzymał pelet, bo ja zawsze lubię sobie ten pojemniczek wziąć na kolana, ale to w czasie łowienia Wam to pokażę. Proces do strzelania. Biorę sobie jedną i odłożę resztę. Myślę, że te pomarańczowe będą z pomarańczowymi gumami będą ok. Więc te proce i tyle. Na dzisiejsze łowienie tamte się nie przydadzą. No i pojemnik tutaj. Może się trochę pochwalę, bo troszkę inaczej zagospodarowałem to pudełko. Wcześniej podajniki i rzeczy do metody trzymałem w takich pojemnikach EVA. Tym razem zagospodarowałem sobie pudełko. I tak. Mam nowe podajniki XXL do metody, więc wezmę sobie foremkę do tego. Myślę, że foremka to jest LK i MK. To będą dwie, które będą odpowiednie. Ta podwójna XL to będzie do nęcenia jedynie. To są te duże podajniki. Ten ma 90 gramów, więc za ciężki. Specjalnie sobie pomieszałem takie dwie skrajnie różne wielkości, żeby odróżnić. Tu mam L-ki i podwójne XL-ki chyba. Zobaczę. Tak. Więc łatwo mogę odróżnić, która jest która. Tylko wybieram najcięższe. Tutaj najcięższe, z tego co pamiętam, to jest 45 gramów, więc o, to jest 45-gramowy podajnik i to będzie podajnik, który mi będzie służył do zanęcenia łowiska. Ale też do zanęcenia łowiska zabrałem ze sobą korzyczek Open Window w wielkości XL. Tu będę chciał podawać kukurydzę, więc też na start podam kukurydzę w formie zblendowanej i stałej w łowisko, żeby coś się tam w tym łowisku moim zadziało. Także to mam temat do nęcenia. Teraz muszę wybrać podajniki do łowienia. Limit jest 40 metrów. Dzisiaj nie możemy dalej łowić niż 40 metrów. Więc myślę, że przygotuję sobie po dwa podajniki 30-gramowe. I jakby wiatr mocny był, no to 45 będzie potrzebna. Więc tu mam jedną 45. O, to są moje podajniki do łowienia L-ki. A tutaj pewnie znajdę M-ki. 30, dwie 30, jeszcze 45 zgarnę. Ok, na razie nie wyjmuję tych podajniczków. Będę łowił podajnikami do metody. Muszę sobie wybrać ciężarek do bombki, bo będę też łowił na bombkę. Także tu mam ciężarki do bombki, do gruntowania. Ale też mam ze sobą nowe ciężarki do sinking bomba. Więc też one działają w systemie ICS. Też będę chciał dzisiaj to spróbować. Także też tutaj dorzucam do puli. Długi weekend, więc miałem chwilę czasu, żeby przygotować sprzęt.
Wczoraj nawinąłem nowe żyłki. Tu jest wszystko świeże na kołowrotkach. 0,23 główna, 0,28 strzałówka. Ta strzałówka do takiego łowienia nie jest potrzebna. Ja to wiele razy mówiłem, ale może ktoś nie słyszał. Nie jest potrzebna, dlatego że ten zarzut do 40 metra nie jest energiczny. Nie użyłem ciężkich koszyczków, więc no ta strzałówka nie byłaby potrzebna. Ja bardziej strzałówkę potrzebuję po to, żeby to był taki wymienny odcinek żyłki, którą no, po kilku wędkowaniach po prostu odcinam i zawiązuję nową strzałówkę, taki roboczy odcinek. Dzięki temu nie tracę, powiedzmy, tej właściwej żyłki na szpuli. 40 metrów, ja mam co 5 metrów kijki, więc 8 obrotów. Raz, dwa. Ten przypon, który tutaj mam, oczywiście on do metody się nie nadaje, ale to jest taki mój roboczy przypon, który stosuję, żeby do transportu było wygodnie. Zobaczę, czy tam nie ma nic na dnie, żadnych przeciwności. Muszę sobie obrać punkt na drugim brzegu. No dobra, tam ktoś z niebieską siatką, to jest uczestnik zawodów. Normalnie bym jakiejś osoby nie brał na celownik, ale w związku z tym, że są zawody, no to mam pewność, że osoba z drugiego brzegu mi nie ucieknie. Także w tamtym kierunku będę zarzucał zestaw. Jest dosyć płytko, ciężarek tylko dotknął do powierzchni i od razu spadł na dno. Ale wiem, że to jest dosyć płytkie łowisko, więc tutaj nie szukam głębokości, tylko raczej czystego dna. Na razie przy pierwszym zarzucie nic złego tam nie zauważyłem. Na ciężarku też nie ma żadnych śmieci. Mamy zawody w Halinowie na stawie numer 2, ale nie mamy zarezerwowanego całego stawu. Ja tu jestem jednym z ostatnich. Mam 22 stanowisko, jest nas 22, więc za mną się kończą już stanowiska, ale tam dalej mam wędkarzy, którzy byli już jak przyjechaliśmy. Oni mogli tam stanąć. I tak patrzę, młody wędkarz jest, który co chwila holuje jakąś rybę. I tak zwróciła moją uwagę to, że dosyć szybko te ryby holuje i zaraz po zacięciu gdzieś te ryby przy powierzchni chodzą. I teraz zwróciłem uwagę, że on dosyć blisko zarzuca zestaw, więc ta linia bombkowa, którą będę za chwilę szykował, myślę, że to może być dobry temat. 15 metr, myślę, że to będzie dobry. Ja jeszcze tutaj wcześniej podbierakiem próbowałem zmierzyć sobie głębokość blisko brzegu. Ta głębokość tu wygląda imponująco. Taka głębokość na margin to jest rewelacja, więc na pewno tego miejsca tutaj nie odpuszczę. Młode trzcinki, tam jakieś wcięcia. Więc muszę tutaj sprawdzić, czy nie ma żadnych zaczepów. Wygląda to świetnie, naprawdę wygląda to świetnie. Więc tutaj to miejsce to będzie to, w którym będę nęcił tą zanętą zieloną, którą przygotowałem. Podam po prostu zanętę. Do tej zanęty dodam pewnie ze 3 ziarna kukurydzy na kuleczkę. Może ze 2 ziarna peletu, tak żeby tam była raczej zanęta i niewiele do pojedzenia. Jak karp przypłynie, żeby mógł się rozejrzeć i jedną z niewielu rzeczy do zjedzenia to będzie tylko moja przynęta haczykowa. Mało tego, jak te ryby tutaj przyjdą, to ja będę je dobrze widział. Jest na tyle płytko tutaj, że one na pewno jakoś zdradzą swoją obecność. Ok. No głębokość jest imponująca. Tu ja myślę, że to będzie 1 metr głębokości. To jest w ogóle rewelacja tutaj na tym łowisku. Najprawdopodobniej ta jedna wędka by mi wystarczyła do łowienia na tym 40 metrze. Natomiast no, rozwinę sobie zapas. Jest czas. Mam przygotowaną już wędkę. Więc tylko odmierzę sobie 40 metrów na kijkach i ten dalszy dystans będzie ogarnięty. Pozostanie tylko przygotowanie bombki. Wspomniałem o tym koszyczku XXL do nęcenia. Zobaczcie, jaki długi trzonek mam. Ten trzonek właśnie jest niezbędny, żeby założyć ten podajnik XXL, bo on jest dosyć duży, więc no, potrzebuję dłuższego trzonka. Trzecia wędka do łowienia to jest wędka 9-stopowa. Tam nie wspomniałem, że te wędki do łowienia na tym 40 metrze mają 11 stóp, 3,35 Monster X. Więc tutaj na bombeczkę używam 9-stopowych, 2,70 kijków. Jak ja lubię takim kijewkiem krótkim łowić.
chodzi o to, że nie trzeba daleko zarzucać zestawu, więc nie trzeba używać długiej wędki, a tym krótszym kijem po pierwsze ma piękne ugięcie podczas holu. Tu nie ma żadnych zaczepów, więc bardzo wygodnie holuje się rybę i można ją dużo bliżej przyciągnąć do brzegu niż dłuższym wędziskiem. Łatwiej się po prostu taką rybę podbiera. Tutaj nie będę klipował. Po nęceniu, mniej więcej po nęceniu, zaznaczę sobie, albo nawet teraz sobie mniej więcej zaznaczę dystans, tak żeby powtarzalnie strzelać i później tylko będę w to miejsce zarzucał zestaw. Zobaczcie, zaznaczam sobie odległość markerem. Jeszcze raz zrobię zarzut, tak mniej więcej na tą odległość, gdzie będę chciał łowić. To było za daleko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 16, 7, około 16 metrów od brzegu. Także jeszcze raz taki mniej więcej dystans sobie tutaj zaklipuję. Na razie roboczo zaklipuję, żeby wiedzieć, gdzie jestem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 obrotów, 20 obrotów i mam bombkę w ręku, więc według mnie jest to troszeczkę za daleko. Tak mi się wydaje, że będę chciał łowić troszkę bliżej niż te 20 metrów, więc zdejmuję z klipa i robię jeszcze raz, 2, 3 obroty. Znowu sobie zaklipuję i zobaczę mniej więcej tak na oko, gdzie to będzie. Jeśli ta odległość mi się spodoba, no to tam będę tą odległość sobie zaznaczę. Tak, myślę, że to będzie super temat. Zobaczcie, czy tam na dnie nie ma nic niepokojącego. Też jest ważne. Raczej nie powinno być, ale warto to przed łowieniem sprawdzić. Tu mam jakąś nieczystość, ale tą nieczystość to miałem, jak wcześniej zarzuciłem, więc jeszcze raz poprawię, żebym miał pewność, że tam dno nie jest ubrudzone i moja przynęta nie będzie ginąć gdzieś w tym brudnym dnie. Dosyć mocno ten ciężarek uderza o dno, więc wygląda, jakby dosyć twarde dno było. Dobrze, myślę, że to będzie moja docelowa odległość, więc zarzucę zestaw i zaznaczę żyłkę. Mam tą żyłkę na klipie, więc to jest moja docelowa odległość, ale zależy mi, żebym za każdym razem mniej więcej się orientował, w którym momencie łowiska jestem. Nie będę precyzyjnie w punkt zarzucał, tylko mniej więcej w strefę, tak jak nie będę celnie nęcił, no bo będę podawał towar procą. Między pierwszą a drugą przelotką zrobiłem sobie znacznik markerem, zdejmuję z klipa i teraz przy zarzucie będę wiedział, w którym momencie mniej więcej stanowiska jestem. Poczekam chwilę, niech to przeschnie. Bardzo lubię tak łowić blisko wody, jak mam ustawione stanowisko blisko wody. To jest mój ulubiony styl. Mam pewność, że siatka jest dobrze zanurzona, ryby będą miały dużo miejsca do pływania. Ja jestem blisko wody, więc łatwo mogę podebrać ryby. To jest dobre, fajne. Rozwinę sobie jeszcze jedno wędzisko, takie do nęcenia. Wspomniałem, że będę miał ze sobą koszyczek Open Window, więc sobie rozwinę jedno takie wędzisko wyłącznie do nęcenia. Nie wiem, czy będzie mi potrzebne, ale na start na pewno coś tam podam. W czasie łowienia zobaczymy. W związku z tym, że wędka ma 3,80, wędka do nęcenia, a wędka do łowienia ma 3,30, no to muszę troszkę te pół metra krócej sobie zaklipować, bo to będzie, no żebym łowił mniej więcej w tym miejscu, albo nęcił mniej więcej, znaczy łowił w tym miejscu, gdzie będę nęcił, a nawet zależy mi na tym, żeby ten punkt, gdzie będę nęcił, będzie troszeczkę bliżej. Pomyliłem się przy pakowaniu, bo myślałem, że wezmę wędkę 3,60. Lubię używać wędek do nęcenia i do łowienia najlepiej tej samej długości albo bardzo zbliżonych, więc tak liczyłem, że ta 3,60 będzie ok, ale no niestety się pomyliłem. Tu mam
wszystko, co jest mi potrzebne. Może zblenduję sobie jeszcze puszeczkę kukurydzy. To, co wspomniałem, że będę chciał podawać tą zblendowaną kukurydzę, żeby gdzieś tam te ryby pobudzić, zachęcić, stworzyć jakąś chmurkę w wodzie. Już wspominałem, że moją ulubioną przynętą jest Spike and Wafter Specials. 3-kolorowa przynęta, więc ją od niej zacznę. 3 kolory. 3 podstawowe. Różowy, pomarańczowy, żółty. Reszta przynęt będzie tutaj czekała na swoją kolej. Śmietniczka tutaj. Myślę, że tak, ten znacznik wysechł. Także zestaw do bombki też już jest gotowy. Chciałem powiedzieć, zobaczcie, jaki ze mnie reżyser kina akcji, bo mam drugą kamerę. Tylko jeszcze do tej kamery nie włożyłem karty. Zobaczcie, będę łowił, tak jak mówię, w 2 miejscach. Pierwsze miejsce to jest 40 metrów. Tam mam zaklipowany ten dystans, więc napełniam koszyczek blendowaną kukurydzą. Dodałem parę ziarenek dosłownie. Ten koszyczek zakleję tylko tak zanętą, żeby coś tam było. Mam nadzieję, że bez problemu to doleci na 40 metrów. Tak jak wspomniałem, kolega po przeciwnej stronie. Odnośnik. Elegancko. Chwilę poczekam na dnie, żeby to troszkę ta zanęta odleciała i myślę, że tam na dnie się piękna chmura stworzyła. Taka żółta chmura, żółta plama od tej kukurydzy. Pierwszy raz używam tego koszyczka, więc troszkę się też uczę jego zachowania. Teraz starałem się wyszarpać od razu po zetknięciu z powierzchnią wody, żeby gdzieś tam w toni ta chmura powstała. Jeszcze jeden koszyczek i to będzie mój start, żeby te ryby zachęcić do przypłynięcia w moje stanowisko. Oprócz tego podam jeszcze ze 2 te podajniki XXL. Też się ich będę uczył, więc tak troszkę poznawczo wykorzystam te koszyczki do nęcenia. No dobra, mogę uznać, że ten dalszy dystans został zainicjowany. Donęcę go, tak jak wspomniałem, tym większym podajnikiem. Kij do 60 gramów, podajnik 45. Ciekawe, czy to obsłuży. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że ze 2 takie podajniki z peletem. Mocno nie zaklejam tego peletu, tak tylko żeby się trzymał podajnika. Nawet jak walnie o powierzchnię i się rozwali, to mi to nie będzie przeszkadzać. Ale nie będę się spieszył z wyciąganiem, więc kij idzie na podpórkę. A ja w tym czasie mogę zanęcić łowisko tutaj bliżej. Więc proca w dłoń. Peletem na pewno będzie się łatwiej strzelać, więc mieszek peletu, 2 mieszki procy, tej kukurydzy na dzień dobry. Oj, chyba sobie za daleko zaznaczyłem na lince. O, ten dystans jest bardziej zbliżony, czyli na maksa, ile mogę tym strzelić. No nie, zdecydowanie bliżej będę musiał łowić niż to, co sobie zaznaczyłem, żeby móc komfortowo strzelać. Także Elka 30-gramowa na start. Tak jak mówię, sąsiad mój bardzo ładnie łowi i wydaje mi się, że łowi dosyć dużym podajnikiem. Spike and Wafter kolorowy, 3-kolorowy, więc ryby mają wybór. Do wyboru, do koloru. Panowie, dobrej zabawy! Powodzenia! Zaczynam od tego dalszego dystansu. Tak liczę, żeby parę rybek może na starcie stamtąd złowić, zapunktować. Natomiast takie właściwe łowy to pewnie będą tutaj bardziej przy brzegu. Ważna rzecz, po zarzuceniu zestawu nie nawijam nic na kołowrotek, nie wybieram luzu, bo nie chcę przesunąć podajnika. Tam, gdzie spadnie mój podajnik, zaczyna się obsypywać. Tam ma być moja przynęta, nie tak, że spadnie to na dno,
Bardzo często ten pelet czy zawartość podajnika dosyć szybko zaczyna się obsypywać. Jak przesuwamy, to ta zawartość zostaje w tym miejscu, podajnik z przynętą jest przesunięty dalej, więc łowimy poza miejscem nęcenia. Tego chcę uniknąć. W międzyczasie oczywiście będę cały czas budował to łowisko bliżej brzegu. Najbardziej liczę na to łowienie tutaj przed sobą na bombkę, ale też tu może jakąś fajną, dużą rybę się zdejmie blisko brzegu, ale to łowisko zacznę nęcić, myślę, po jakichś 2, może 3 godzinach trwania zawodów. Tak jakby zasymuluję takie pójście do domu. Być może to ryby zwabi. Z doświadczenia wiem właśnie, że te duże ryby w ciągu dnia, one doskonale sobie zdają sprawę, że wędkarze przeważnie przychodzą na poranny rozruch, więc one się odsuwają. Natomiast im bliżej końca dnia, tym one chętniej przypływają pod brzegi i wybierają, co tam pod tym brzegiem znajdą. Tutaj, tak jak wspomniałem, jest świetna głębokość, ma ładne dno po tej lewej stronie, obiecujące, więc liczę na to, że tutaj coś spod tego brzegu wyjedzie. Dlatego też siatki ustawiłem na prawą stronę, żeby jak będę miał ryby w siatkach, te ryby będą pływać, żeby mi tutaj nie psuły tego łowiska. Będę miał troszkę utrudnione podnoszenie ryb, ale tutaj te karpiki, które będę najprawdopodobniej tam łowił, nie są jakieś duże, więc będę mógł spokojnie podnieść podbierak. Tak jak wspomniałem, to jest mój pojemnik bazowy, więc do tego z pojemnika bazowego do pudełeczka przerzucam sobie jakiś tam zapas peletu i z tego będę nabierał. Przynęty na prawą stronę. O, tu mam elektronikę. Dzisiaj jestem dosyć przygotowany, muszę się pochwalić. 2 kamery, zapasowy mikrofon, powerbank, więc dosyć dużo będę chciał dzisiaj nagrać. Jak się uda to nagrywanie, to zobaczymy. Czy jak nie jesteście jeszcze, nie subskrybujecie kanału, bardzo zachęcam z góry, bardzo dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Na razie będę nęcił w takim rytmie 2 mieszki, takie pół mieszka mniej więcej kukurydzy i mieszek peletu 6 mm, więc takie coś na start. Chodzi o to też, żeby jakiś hałas w wodzie robić, żeby coś tam się działo, żeby te ryby właśnie tutaj zachęcić do przypłynięcia w to moje łowisko. Być może więcej będę donęcał, jak ryby przypłyną. Jeżeli przez długi czas takiego donęcania okaże się, że nic tam nie ma, a będę to łowisko starał się regularnie sprawdzać, no to wtedy być może troszkę pofolguję z nęceniem, żeby nie przynęcić tego łowiska. Natomiast na razie chcę przynajmniej ten bliższy dystans trochę bardziej ofensywnie zanęcić. Widziałem, ile ryb miał tutaj mój sąsiad. Wiosna to zawsze jest dobry okres na połowy w łowiskach komercyjnych. Jeszcze teraz niedawno zrobiły się ciepłe dni. To jest 3. dzień z kolei, gdzie zrobiło się ciepło. Więc mam wrażenie, że to jest taki dodatkowy kopniak dla tych ryb, żeby coraz więcej pożywienia pobierać. Także regularnie, co kilka minut będę się starał do tego czasu pilnować, żeby tam dostrzeliwać po, tak jak wspomniałem, 2 mieszki kukurydzy, mieszek peletu i cały czas robić hałas. Cały czas, żeby te przynęty wpadały do wody, pluskały i wabiły ryby. Na razie start widzę jest wolny. Nie widzę ani u sąsiadów, ani gdzieś tam na przeciwległym brzegu, żeby ktoś holował rybę. Być może trzeba swoje odczekać. Ładnie to wygląda, bo wiatr mamy taki po skosie w twarz, więc to zawsze na łowiskach komercyjnych jest dobre. Jak wiatr wieje w Twoją stronę, zawsze brzegi nawietrzne są dobre, bo to może nie dosłownie, ale zwiewa ryby w ten rejon. Więc ja jestem jakoś tak dobrze nastawiony tutaj do tego wędkowania, a co będzie, to zobaczymy. Nie chciałbym jesiotrów oczywiście z wiadomych względów, że te jesiotry się nie liczą tutaj do naszej rozgrywki. Dlatego chciałbym, żeby mi brały karpie i tylko karpie. Im większe, tym lepsze. Ale jesiot to jest ryba niepożądana. O, może teraz pokażę jedną rzecz. Wspominałem o tym jaśniejszym pelecie. Też go uruchomię. Zobaczcie, tutaj mam pojemnik bazowy z jasnym peletem i ten pelet
No taki jest za suchy. Jest za suchy, ale ja czuję, że on jest twardy wewnątrz. Więc sobie zrobię porcję też w pudełeczku. Zawsze koło siebie, gdy łowię na metodę. Zresztą na klasyka też mam takie pudełeczka robocze, ja je nazywam, w których sobie przygotowuję rzeczy do nęcenia, do łowienia. Troszeczkę wody. No 8 minut, nic się nie wydarzyło, trzeba przerzucić zestaw. Spróbuję z tym jasnym peletem, o którym wspomniałem. Tam już jakaś rybka padła. Coś się w wodzie dzieje. Na razie zmieniam pelet, później będę zmieniał przynęty. O, jest pierwsza ryba. Pierwsze branie. Niecałe 4 minuty. Też to jest dla mnie wskaźnik mniej więcej. Po jakim czasie trzeba by było przerzucać zestaw, czyli te 5 minut trzeba wytrzymać. Ryba idzie na prawo, więc muszę ją trzymać, żeby tam z moim sąsiadem się nie poplątało. O, spadła niestety. No i trzeba ponowić próbę. Bardziej teraz troszkę inaczej nabiję podajnik. Wcześniej schowałem kulkę w tym pelecie. Natomiast teraz schowam w czapce. Mam wrażenie, że ta czapeczka dosyć dobrze się trzyma. Nie puszcza gdzieś tam nawet w toni. Taka dosyć swoista ta zanęta. Jest fajna. Podoba mi się. To jest następna ryba. Niecałe 3 minuty, także być może muszę bardziej ostrożnie te ryby holować. Tamtą straciłem, tak chciałem troszkę za szybko tutaj do siebie zatrzymać, żeby nie poszła sąsiadowi w wędki. Trzeba powoli chyba tak metr po metrze odzyskiwać, szanować każdą rybę. Wędka pięknie amortyzuje te szarpnięcia tych ryb. Zwolniłem, mam wrażenie, parę razy wróciłem na pusto, bez ryby. Na czas, myślę, nie donęciłem i tak to łowienie takie było rwane, więc teraz będę chciał to dopilnować, żeby nadganiać, bo moi sąsiedzi nie śpią, cały czas też łowią. Myślę, że się zbliżyłem, ale nadal przegrywam. Na razie staram się zestaw zarzucać dalej za to pole nęcenia. Być może to jest błąd, być może powinienem zarzucać centralnie w pole nęcenia. Teraz następny raz zarzucę właśnie tu, gdzie strzelam. Spróbuję jeszcze jednej rzeczy, bo łowię na kukurydzę. Być może pelet będzie lepszą przynętą. Mam ze sobą 8 mm pelet, no, dosyć ładny będzie duży. Także spróbuję na ten grubszy pelet. Mamy jasne pelety, te czerwone. I sobie tutaj wejmę takich pelecików, z których będę korzystał do nęcenia. Pamiętaj, że zawody trwają zawsze 6 godzin. Nieraz oczywiście nic na to nie poradzisz. Zawsze lepiej być na brzegu, gdzie bardziej w ciebie wiatr wieje niż mniej, ale
Chyba ten pelet to nie jest dobre wyjście. Muszę wrócić do kukurydzy, bo złowiłem co prawda rybę na ten pelet, ale no jakoś nie czuję, że to jest coś dobrego, więc wracam do kukurydzy i zmienię bombkę na cięższą. Może to spowoduje, że będzie więcej brań. Ależ tam dalej mają ryby. Matko święta, co zarzucają, to holują. Albo dobry sposób, albo tam po prostu nawiało ryb w tamtą część, bo tak wieje ten wiatr właśnie w tamtą stronę. Niesamowite to jest. Jak na razie to ja nie mam startu. Z tego co słyszę, to prawie mają 2 razy tyle ryb, co ja mam. No nic, no trudno, no jeszcze ponad 4 godziny, więc może się wszystko wydarzyć. Tak jak mówię, jeszcze zanęcę to miejsce przy brzegu. Może tutaj coś wpłynie. Być może to już jest dobry moment, żeby rozpocząć takie nęcenie tej zanęty i tak naprawdę to chyba nic więcej tutaj nie potrzebuję. Jedynie wody, żeby zrobić z tej zanęty taki dosyć mokry towar, który osiądzie na dnie, stworzy chmurę. To jest świetna zanęta do czegoś takiego. Odpuściło teraz. Wróciłem się. No ale wziął na tą jedno ziarnko. Może to było to, że mniejsza przynęta. 1,5 minuty czekałem, więc reakcja dosyć szybka. Być może przesadziłem wcześniej z tymi 2 ziarnkami. Trzeba wybierać jakieś długie ziarna takie. Mam dosyć długi włos, taki przygotowany do 2 ziaren, ale jak znajdę takie długie ziarno, też jest ok. Ciężko strzelić. Tutaj opatruję może swoją szansę, że być może będę to robił troszkę lepiej. Mam wrażenie, że te ryby bardzo teraz takie agresywne tam są. Trzeba to wykorzystać, a nie spinać. Skrócę przypon. Mam przypony do bombki. Łowię przyponem 12, ale może wezmę 14. On ma krótszy włos. Karpie nie są duże. Więc trochę skrócę ten włos. Tutaj mam miarkę. Myślę, że taki 20-cm przypon. Mniej więcej coś takiego. Duży ciężarek, więc ryba się podniesie i powinna poczuć opór ciężarka. Haczyk się powinien wbić. Czy tak będzie, to zobaczymy. Moi sąsiedzi mają brania w tempie niesamowitym. Być może trochę się oszukałem z tym swoim takim ofensywnym nęceniem. Ale i u mnie teraz wzięło 2 minuty. No to wygląda na podpiętą rybę. Wodę? Lekko gazowaną? Nie, dziękuję. Dziękuję. Co to będzie za ryba? Oby nie jeźdź. Chociaż tak to wygląda niestety. Nie, karpik.
teraz przypon ewidentnie do wymiany. Oj, trudno będzie ich dogonić. Cały czas łowią. Kurde, to niesamowite. To łowienie jest u nich jedyna szansa w jakichś bonusach. Może tutaj spod tego brzegu. Wcześniej strzelałem przed zarzutem, teraz trzeba strzelać jak się robi ciszej troszkę na powierzchni. Dobra, no mam jakieś wnioski po tych ostatnich kilku rybkach. No mam nadzieję, że to zadziała. Zwiększyłem masę ciężarka, skróciłem przypon, zmniejszyłem troszkę haczek, bo tam mam krótszy włos, zakładam jedną kukurydzę i nie przerzucam teraz tego pola nęcenia, tylko zarzucam tu dokładnie, gdzie strzelam. Jest branie, teraz nawet nie donęcałem, więc być może kolejną rybę też złowię taką bez donęcenia. Tam już na dnie na pewno jest dużo tych kukurydz. Moi sąsiedzi ewidentnie rzadziej donęcają ode mnie, a mają częstsze brania, więc być może ja mam za dużo tam przynęt na dnie i zanim te karpie znajdą moją kukurydzę, no to zajmuje im to więcej czasu, stąd wynika różnica w częstotliwości brań. Przygotowałem 2 siatki, więc te ryby rozrzucam po 2 siatkach. Tak jak wspomniałem, no zależy mi na tym, żeby miały komfort te ryby tam w tej siatce. No jest następna ryba. To teraz się robi dobra robota. Muszę gonić. Niecała minuta, więc to jest to, co się dzieje u moich sąsiadów w łowisku. Dobra, panie Niemiec, chyba dobre wnioski. Trzeba to robić, kontynuować. Będę musiał zaraz zacząć donęcać troszkę, bo żeby te ryby nie odpłynęły, ale teraz jest dobrze. Niecałe 30 sekund i kolejna ryba, także chyba tam im nastrzelałem, że one mają pole do żerowania, ale błędem było łowić poza tym polem. Nieraz tak jest, że się łowi poza polem, bo ryby napływają i pierwsza przynęta, która jest, no to trafiają na naszą. I to na początku rzeczywiście dobrze działało, ale teraz to chyba trzeba łowić w tym polu nęcenia. Ten podbierak głęboki, trochę niewygodny. Wolałbym przy tych małych rybach ten płytki, który miałem na początku, no ale Jesiot miał inne plany. Takie coraz szybsze brania są fajne, ale też oznaczają, że być może przynęty się kończą na dnie. To też jest dla mnie sygnał, żeby donęcić to łowisko. Brania następują dosyć szybko, natomiast nadal troszkę wolniej jak u moich sąsiadów. No są takie momenty, że było dobrze, ale ogólnie no jakoś słabo mi ten pościg wychodzi na razie. Więc jak się u nich nic nie zmieni, to nie mam szans. Tak odskoczyli. Świetnie łowią. Kurde, jeszcze wygląda bardzo ładnie. Także zarzucam. Teraz to bardzo blisko zarzuciłem. Ciekawe, czy to przyniesie rybę. O, branie natychmiastowe, może to tak blisko trzeba. Ryby są coraz bliżej. Może ja bliżej powinienem w ogóle nęcić.
No teraz jest dobre łowienie, chyba ten dystans to też jest ważne, żeby troszkę bliżej zarzucać, będę tego pilnował. Teraz ponownie tak blisko rzuciłem. Robię ze 3 obroty korbką i czuję, że mi strzałówka wchodzi. A strzałówki mam 10 metrów, więc łowię w takim tyczkowym, powiedzmy, dystansie. Brania następują natychmiastowo. Ojejku. Zobaczcie, co się dzieje. To jest teraz rzeźnia. Być może trafiłem. Mniejsza porcja podawana, bliżej, regularnie, dokładnie. To jest to. Dobrze. Ojejku, jeszcze ryba spadła. No to mi nie pomaga na pewno. Co ciekawe, jak strzelam tak wzdłuż wody, bardzo nisko, nie podnoszę tej procy wysoko, to przy samej wodzie to ten podmuch nie jest tak silny, więc to ziarno leci na ten, powiedzmy, 13 metr, tak jak ja chcę łowić. Jest kolejna ryba, zdążyłem dosłownie wymienić akumulator w kamerze, to jest obłędne łowienie teraz. Dobrze, mam 2 siatki. Mam nadzieję, że koledzy też się zaopatrzyli w 2 siatki. Kurczę, no mam nadzieję, że teraz się do niej dopasowałem i będę to robił regularnie, bo to teraz bardzo dobrze wygląda. Wiem, że mam dużą stratę do kolegów. No ale ja już nie mogę popełnić błędu, tak jak popełniałem, czyli łowiłem za daleko. Myślę, że głównie to, że ta odległość łowienia. Chciałem na obrzeżach łowić, a tu trzeba łowić tu, gdzie są ryby. No i średnia tych karpików też będzie ważna, bo widzę, że one też mają różną wielkość. Przynęta jest jeszcze gotowa na drugiego karpia, także wrzucę i za chwilę będę łowił na to samo. Łowienie teraz jest dosyć szybkie. Wcześniej strzelałem w to miejsce, czy tam kawałeczek dalej próbowałem zarzucać. Natomiast tutaj po prostu odczepiam rybę i od razu zarzucam zestaw w łowisko. Mam znaczniki na żyłce, więc dokładnie wiem, gdzie mam łowić. Tam mam taki znacznik. Drugi znacznik jest na kołowrotku, więc mniej więcej jak te znaczniki, tak jestem pomiędzy tymi znacznikami, to dobrze to wygląda. W takim zarzuceniu trzeba donęcać, bo jeżeli te ryby tak szybko biorą, to znaczy, że jest ich tam trochę i nie można zgubić rytmu. Tak jak mówię, jak strzelam tak wzdłuż wody, to nawet jak jest jakiś mocniejszy podmuch, to mam wrażenie, że tak nie znosi tej kukurydzy, jak strzeliłbym bardziej, jak to powiedzieć, no tak z góry, powiedzmy, lobem jakimś. Ojejku, chciałem zanęcić tu bliżej, ale nie daje rady. Szybkie brania. Ryba odjechała, jakby była większa, to by było fajne, żeby jakiś bonusik się trafił pomiędzy tymi rybami. A im więcej bonusików, tym lepiej. Większe ziarna już sobie wcześniej wyszukałem. Mam tutaj na tarczce sobie leżą. Myślę, że to jest ważne, żeby to ziarno było takie bardziej twarde i większe. 24 ryby, po 12 w siatce, więc muszę teraz takie rozrzucać. Jedna tu, tak żeby mniej więcej porówno tych ryb było. Na razie tu jest dobrze z rybami, ale nie zapominam o tym bliższym miejscu, więc też je nęcę zanętą. Taką dosyć mokrą. Mam nadzieję, że coś wpłynie w tą chmurkę.
Jak będzie takie łowienie, tak jak teraz jest, to pewnie nie będę kombinował. Ale jakby coś się miało popsuć, to być może i tutaj zapoluję. Wybierałem ziarna i mnie odgłos kołowrotka ubudził. To jest piękne. To jest piękne na łowienie na bombę. Nawet już zarzucam z pamięcią co do prawie centymetra, bo cały czas ten znacznik mam mniej więcej w tym samym miejscu. I to daje ryby. Przespałem trochę. Nie miałem parę zarzutów brania i donęcałem dosyć mocno i dopiero teraz przerzuciłem dalej i od razu nastąpiło branie, także człowieku, jakim tu trzeba być aktywnym podczas tego łowienia. Cały czas. Nie ma jednego schematu. Nie ma bliżej, trzeba dalej. Nie ma dalej, trzeba bliżej. Myślę, że to jest ważne. Zobaczymy, no będę próbował. Teraz trochę im nastrzelałem tej kukurydzy, więc mam nadzieję, że tam zagoszczą na dłużej. Ten moment taki, co dobry miałem, myślę, że troszkę nadgoniłem, bo tam widziałem siadło, ale teraz znowu troszkę straciłem. Także łącznie nie wiem, co to daje. Być może to, że te ryby tak są i bliżej i dalej, wynika z niedokładności strzelania, bo jest dosyć silny wiatr. No i ten wiatr czasami powoduje, że te ziarna lecą bliżej. Nieraz gdzieś tam zniesie te ziarna. Wydaje mi się, że ten plac jest dosyć duży, więc jak one zbiorą z jednej części, nie mają bardzo co, to się przesuwają tam, gdzie tej kukurydzy jest więcej. No teraz takie trochę trudniejsze to wędkowanie się zrobiło. Nie wiem, z czego to wynika, ale brania teraz były rzadsze. Troszkę bardziej agresywnie zanęciłem, żeby może coś tam odbudować sobie to stanowisko. Na początku agresywnie nęciłem i mogłem złowić ryby. Być może muszę wrócić do tego agresywnego nęcenia i szukać po prostu tych ryb bliżej dalej. Zarzuciłem zestaw teraz troszkę dalej może. Tam one będą przybywać. Mam około 30 ryb, nie wiem czy się nie pomyliłem, bo mam w jednej siatce 16, w drugiej 15. Ale myślę, że coś koło tego jest tam. Ciekawe jaka to będzie waga i co się jeszcze wydarzy dzisiaj. Donęcam też równolegle tutaj tą ręką to łowisko bliżej brzegu. Może te małe ryby tutaj też przypłyną. To w ogóle by było szybkie łowienie. Tutaj rzucam tylko kastery i białe robaki. Tam one za duży wiatr, żeby te przynęty tam podawać. Tutaj ręką mogę to wrzucić. Kurczę, być może ryby powróciły, bo miałem teraz jakieś wskazania, obcierki i nastąpiło branie, więc może troszkę bliżej trzeba.
Ryba zluzowała, tak jakby płynęła w stronę brzegu. O, jeszcze się wypięła. Dobra, mam gotowy przepon na wymianę. Już miałem zmienić po tej rybie. Po tym zarzucie nawet. Znowu mi poluzowała, no kurczę. Ale nic, coś się dzieje. Może trzeba daleko łowić. O, jaki obskrobana ta kukurydza jedna. Ale może taka skórka też fajna będzie. Ojejku, jak one się odsunęły. Teraz to zarzuciłem w ogóle z 2 metry dalej czy 3 dalej niż normalnie. Może to jest temat. Może ja za... Mimo, że za daleko, że dalej łowię, to jeszcze za blisko. Jeszcze będą tak przerzucał. Fajne te znaczniki na żyłce. To też wam polecam takie coś robić, bo jesteście dokładnie zorientowani, gdzie jesteście. Teraz ten znacznik tu miałem jeszcze metr za szczytówką. Fajnie, no trzeba wyciągać wnioski z tego. Kurczę, ciekawe, czy to będzie reguła, czy tylko tak przypadkowy wniosek. Tak jakby te ryby się odsunęły od tego głównego miejsca zanęconego. Nie wiem, z jakiegoś powodu. Sąsiad mówi, że to jest kwestia jesiotrów, które psują łowienie. Być może coś w tym jest. Kurczę, może to jest sposób łowienia daleko za tą polem nęcenia. Na razie to kolejny zarzut i jest kolejna ryba. To jest fajne. Tak jakby te ryby odskoczyły. Lepiej późno niż wcale, panie Niemiec. Dobrze się zorientowałem. Wcześniej już miałem sygnał, że dalej była ryba. Ale zmyliło mnie to, że w kolejnym braniu nie było... W kolejnym życiu nie było brania. Może jeszcze ja za mało przerzucałem ten zestaw. Teraz naprawdę bardzo daleko przerzuciłem. Wydaje mi się, że rozrzut mojego zarzucania przed siebie to jest na pewno z 5 metrów. 5-6 metrów. Myślę, że teraz łowię dużo dalej niż wcześniej jeszcze łowiłem. A był moment, że łowiłem, tak jak mówię, no te 6 metrów, 5-6 metrów bliżej. Także to jest ciekawe. Od razu jest efekt. Cały czas muszę donęcać, robić ten plac, żeby one tam stały, pilnowały, żeby nie pomyślały, żeby popłynąć do sąsiadów. To może być dzisiaj kluczem do tego, żeby dobry wynik zrobić. Nic, mam znacznik, wiem, że znacznik musi być 1,5 metra za szczytówką, czyli jak znacznik robiłem tu przy kołowrotku, to 2 metry powiedzmy wędki plus 1,5, czyli 3 metry dalej niż sobie zakładałem na początku. Że one tak dosyć w takiej bezpiecznej odległości od tej plamy się znajdują. Ale chyba tak trzeba łowić, no co zrobić. Myślałem, że na początku tak będzie, a to się okazuje, że początek właśnie był w tej plamie, a później dopiero uciekły z tego miejsca. Ojejku, jest od razu branie. Chyba to jest to, trzeba szukać. I jak to mówią, znajdziecie. Być może będzie to trochę ponad 1,5 godziny do końca, także jeszcze mam szansę naprawdę tutaj namieszać, myślę.
Pięknie pracuje ta wędeczka 2,70. To jest świetna wędka, świetne ugięcie do takiego wędkowania. Komu to niepotrzebne? Zastanawiam się nad długością, bo łowię dosyć krótkim przyponem. Czasami się zdarza, tak jakby ta ryba zdążyła wypluć ten przypon. Nie wiem, czy powinienem łowić krótszym, czy dłuższym. Nic, może spróbuję dłuższym na razie. Może troszkę się zbliżyły, bo miałem jakieś trącenie bliżej. No co ciekawe, ta ryba wcale tak jakoś nie chciała odpłynąć. Trąciła tylko i chciałem zwinąć zestaw. Się okazało, że jest. Że to trącenie to było branie. To jest ok. To była, myślę, świetna tura w moim wykonaniu. Bardzo dobre losowanie i chyba też dobre łowienie. Miałem taki moment, który myślę kosztował mnie wygraną w tych zawodach, bo przegrałem 2 karpikami, a przez myślę, że ponad pół godziny walczyłem z kamerą, z ładowaniem baterii i to mnie troszkę wybiło z rytmu i tutaj na pewno straciłem, bo to był moment, gdzie te karpiki były. Ja jakoś tak przez to, że się bardziej zająłem kamerą jak łowieniem, no to no niestety trochę wypadłem z rytmu. Moi koledzy w tym czasie bardzo intensywnie doławiali ryby. No i ten moment zadecydował. Końcówkę miałem świetną. Łowiłem w tempie bardzo dobrym. Tam doszedłem do tego, że trzeba zastosować bardzo krótki przypon i to była rewelacja. No, brania były bardzo częste i bardzo pewne. No ale i tak się nie martwię. 60 kg. Drugie miejsce w sektorze. Wygrana 62 kg, ponad 62 kg. Andrzej Koper. Bardzo serdecznie gratuluję. No i drugi w sektorze oznacza, że byłem 4. w całych zawodach, więc pierwszy poza pulą nagrodową. Takie już to moje takie zezowate szczęście. Rok temu było dokładnie tak samo. Też byłem 2. w sektorze, w takim najrybniejszym sektorze zabrakło mi też tyle. I też byłem 4. w generalce, także no może za rok to się zmieni. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.